piosenki przychodzą, albo jak jedę samochodem, gdzie na przykład, no kiedyś to by było, musiałam się zatrzymać samochodem, no tak, musiałam się zatrzymać na parkingu, wyjąć notes i zapisać. Teraz może jest o tyle łatwiej, że mogę, już często nastawiam sobie telefon na record, czyli na nagranie i po prostu jak coś przyjdzie, to naciskam guzik nagranie i już jak gdyby to sobie idzie, nagrywając wiadomość dla samej siebie. Czasami w nocy, czasami po jakichś trudnych refleksjach przychodzi jak gdyby w formie ukojenia, w formie pocieszenia, czyli gdyby sama moja własna piosenka przychodzi uleczyć mnie. I to jest taki moment, który jest dla mnie bardzo ważny, bo zadawałam sobie przez wiele lat pytanie, po co ja mam to robić? Przecież nie zrobię tego na wielką skalę, nie wiem jak, mieszkam na wsi, mam trójkę dzieci, nie mam specjalnie wielkich środków, kontaktów, nie wiem jak to robić, żeby gdzieś tą muzykę moją usłyszał świat, a mimo to gdzieś jest ten impuls do tworzenia. I odpowiedź, że przede wszystkim to, co do nas przychodzi, jest dla nas, Mhm. jest lekarstwem dla nas. Istotne tematy. Podążanie ścieżką twórczej mocy. Cześć Magda, bardzo Witam mi miło. serdecznie. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do wspólnej rozmowy na temat twórczości, na temat powrotu do nas samych poprzez twórcze działania, poprzez muzykę, poprzez sztukę. I tak na początek chciałam Cię zapytać o Twoją drogę. Jak, jaka była droga Twoja do samej siebie i gdzie tam jest ta muzyka? Mm. Ja się tak śmieję, a droga tam kręta. Taką piosenkę napisałam ostatnio, mi ona bardzo, bardzo w głowie siedzi. Ja ją napisałam, jak miałam 20 parę lat. I pierwsza zwrotka jest o tym, że jestem małą dziewczynką, która czeka Mm. na swoją przyjaciółkę i ma nadzieję, że ją spotka po drodze. Druga zwrotka jest o młodej kobiecie, która czeka na swojego kochanka i ma nadzieję, że go spotka na drodze. Trzecia jest o matce, która czeka na swoje dziecko i ma nadzieję, że spotka i pójdą razem drogą. A czwarta jest o starej kobiecie, która już czeka na swoje odejście. I ma z jednej strony wielką radość, a z drugiej strony wielki lęk. I mówi o tym, że droga jest tam kręta, a czasu tam nie ma, lecz wierzę, że kiedyś dojdziemy tam razem. Mm. Zawsze mam nadzieję, że spotkam Cię po drodze do nieba, a czasu tam nie ma. Hmm. Także tak mi się skojarzyło, że droga do nas samych jest kręta. Dziękuję, że jesteś. Jeżeli to wideo porusza coś ważnego w tobie, daj znać w komentarzu poniżej. Twoja perspektywa jest dla mnie ogromnie cenna, a jeżeli uważasz, że treści, które tu publikuję, są wartościowe, podziel się nimi z innymi, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod tym wideo. Miłego oglądania. Moja droga była kręta, ja jestem em, jak gdyby gdzieś tą pasję do różnych rzeczy mamy w sobie i mamy ją od dziecka. I w tym momencie praca z dzieckiem, praca z wewnętrznym dzieckiem to jest zawsze powrót do tej małej dziewczynki i do jej marzeń, do jej aspiracji, do takiej nadziei, takiej lekkości, co można zrobić. W moim przypadku to była dziewczynka, która bardzo lubiła śpiewać, tańczyć, była dosyć ekspresyjna, nieśmiała również. I, I tak sobie szła tą swoją drogą edukacją muzyczną, edukacją taką, siaką, nigdy nie czując się w pierwszym rzędzie, zawsze czując się druga. I tak szczerze Mhm. powiedziawszy, mam takie poczucie, że to jest być może moje miejsce, że
Musimy się zaakceptować w swojej zwyczajności, Mhm. a niekoniecznie walczyć o pierwsze miejsca za wszelką cenę, bo one bardzo mogą, jak gdyby wchodzimy wtedy w te wszystkie programy konkurencji, we wszystkie programy porównywania siebie, a co temu się podoba, większość ludzi lubi to, a tamten lubi tamto. I szczerze powiedziawszy, to chyba nie jest droga dla wielu z nas. W każdym razie dla wrażliwców to na pewno nie jest droga. Ja się w ogóle nie czuję w konkurowaniu, w jakimiś takich rzeczach. Po prostu przyszedł taki moment, że się dzielę tym, co wypływa ze mnie i nie muszę się z nikim porównywać. I droga do tego była kręta, ponieważ gdzieś tam na tej naszej ścieżce jesteśmy porównywani, wychodzimy na jakieś konkursy, na jakieś przeglądy, czy to będą konkursy klasyczne, czy w moim przypadku, czy piosenki studenckiej. Generalnie są te same zasady, że gdzieś tam się dochodzi do jakiegoś tam, nazwijmy to, finału, ale te laury zawsze spoczywają na kimś innym. I teraz ja wyżyłam długo w takim poczuciu, że gdzieś jestem niezauważona, albo zauważona, ale właśnie w tym drugim rzędzie, nie? I to pozycja drugiego rzędu jest bardzo, bardzo niewygodna. I wydaje mi się, że trzeba po prostu w pewnym momencie pokochać siebie takim, jakim jest, niezależnie czy się będzie w pierwszym, w drugim czy w 10 rzędzie. I nie ma miejsca dla wszystkich w pierwszym rzędzie, e, ale my możemy stworzyć sobie własne rzędy i swoje miejsca i swoje, jak gdyby, swoją przestrzeń. I w tym przypadku jakieś takie, powiedziałabym, jakaś część nas, która by chciała, nie wiem co, chciałaby być zauważona i robić nie wiadomo co, po prostu musi ustąpić miejsca tej, która po prostu jest sobą i jest tym powrotem do tego dziecka wewnętrznego, które po prostu w lekkości działa i w lekkości ma zaufanie, że to, co robi, jest fajne i że może tą radością dzielić się z kimś innym. I taka była moja droga. Czyli gdzieś na tej drodze na ponad 10 lat zupełnie zaprzestałam pisania i wychodzenia na scenę i właściwie zaufania do tego, że to potrafię robić. No i przyszedł oczywiście kryzys, nie? I przyszedł wielki żal i przyszła wielkie obwinianie i poczucie winy i jakieś żale do siebie, do świata, do wszystkich innych. Czemu jest tak, a nie inaczej? I to też jest bardzo ważny etap dla wielu z nas, bo to jest taki moment, że się trzeba ocknąć, że to nie jest gdzieś tam ktoś na zewnątrz, kto jest za to odpowiedzialny, tylko my sami gdzieś jesteśmy twórcami tej naszej ścieżki, nie? I to może być często bardzo bolesne i wydaje mi się, że wielu ludzi nie chce do tego miejsca dojść. I dlatego grzęźnie dalej w poczuciu winy i w przerzucaniu winy na innych, że ta nasza ścieżka może nie jest taka złocista. Tymczasem, jak przyjdzie taki moment uświadomienia sobie, bierzemy rzeczy trochę bardziej w swoje ręce, a równocześnie w zaufaniu, że to ma jakiś sens głębszy. I gdzieś mogę powiedzieć, że natrafiłam na bardzo fajną taką szamankę, terapeutkę, która mi w jakimś momencie uświadomiła powrót do właśnie tych marzeń dziecka. I napisałam list do siebie i w tym liście było jak gdyby wyraźnie, co to dziecko chce. Ale ja na tamten moment mówię, no ale ja, gdzie teraz, po tylu latach, z czym ja tutaj mogę wychodzić? Ja w ogóle nawet nie mam twórczości, z którą mogę wyjść do mojej publiczności. Ja pisałam tylko po polsku na studiach i wcześniej, a potem zaprzestałam i przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii i teraz wie gdzie, ja nie mam żadnego repertuaru po angielsku. Covery mnie nigdy nie interesowały i nie ciągnęły, żeby tam powielać jakieś coś, co już było stworzone i było piękne. I mówię, to ja przecież nie mam materiału, ja nic nie mam. Co ja mam sobie robić z tym wszystkim? Więc po okresie jakiegoś buntu i żalu i dalszego tupania nogami, przyszedł taki moment, w którym po prostu piosenki zaczęły płynąć. One zaczęły przychodzić. One zaczęły przychodzić po polsku, po angielsku. One zaczęły płynąć od bardzo prostych form, w sensie mantry, jakiejś takiej
prostej pieśni i tak dalej, do coraz bardziej oczywiście złożonych formatów, jako że powiedzmy wykształcony muzyk we mnie nie pozwalał na to, żeby zatrzymać się na poziomie przyśpiewek. Niemniej jednak magia chyba jest w tym, że gdzieś oprócz tego, że wracamy do własnych pasji, to wracamy też do prostoty w życiu. I gdzieś te dwa elementy, jak się zaczęły łączyć, e, to coraz bardziej jest taki autentyczny przekaz w moim przypadku. No i tak jak w pewnym sensie po uświadomieniu sobie, że to ja jestem twórcą tego, co tworzę, powiedziałam sobie takie zdanie, jak nie teraz, to kiedy. Nie mając lat 20, tylko 30 parę, z trójką małych dzieci. I z takim nadal nie wiem, jak to w ogóle mam zrobić i co ja właściwie robię, ale ja to muszę robić. I pamiętam, że jestem bardzo wdzięczna za ten taki moment. Ja każdemu polecam, każdej kobiecie polecam, żeby zadała sobie pytanie, jak nie teraz, to kiedy? Jeżeli masz marzenie, jak nie teraz, to kiedy? I to marzenie często przerasta nas. A moje na pewno przerastało mnie. Gdzieś wewnątrz było przekonanie, że jestem w stanie zrobić fajne rzeczy, bo przecież robiłam fajne rzeczy, więc czemu nie? A z drugiej strony takie przekonanie, że gdzie, no tutaj, teraz, przecież tylu jest fantastycznych artystów, muzyków, w ogóle, a co ja tutaj mam wychodzić do tych ludzi, kto mnie w ogóle będzie chciał słuchać i w ogóle, i w ogóle. I rzeczywiście te głosy są mocne i silne i one, wydaje mi się, że nigdy nie przestaną w nas gdzieś tam nas kąsać i szpilki wbijać. A tylko pytanie jest, czy pozwolimy, żeby nas kłuły i bolały, czy pozwolimy tym szpileczkom, żeby wyjąć jak igiełki, nie? Dobra, akupunktura. Wyjmuję szpileczkę, już nie jest mi potrzebna. Odkładam. Nie wchodzę w głos wewnętrznego krytyka, tylko w jakieś to właśnie marzenie, czy aspiracje, jakkolwiek byśmy to nazwali. No i gdzieś w pewnym momencie zaczęły powstawać różnego rodzaju piosenki, pieśni. Nagrałam 2 solowe albumy w 2015, właściwie 16, 18 zostały wydane. W międzyczasie miałam zespół, którym też wydaliśmy płytę w lockdownie. Ale gdzieś jakieś takie pierwsza pieśń, która w języku polskim jak gdyby doszła gdzieś wyszła do świata, to była pieśń Kobieta Mocy, która wiem, że jest słuchana, bo regularnie otrzymuję maile od kobiet z Polski i to jest bardzo piękne. Oczywiście nie codziennie, fajnie by było dostać codziennie, ale one płyną od ludzi, których ja w ogóle nigdy nie znałam, a którzy gdzieś usłyszeli, gdzieś znaleźli, gdzieś ich ta pieśń poruszyła i chcieli do tego nawiązać. I to są takie momenty, w którym jest odpowiedź na te wszystkie nasze, a po co my to robimy? Być może czasami dla jednej piosenki, chociaż piosenek jest setki. Z tego wypłynęła taka mocna, jak gdyby chęć czy marzenie, żeby to pociągnąć dalej i żeby pieśń Kobieta Mocy jak gdyby wyszła w cyklu całym cyklu pieśni mocy, w którym są pieśni takie właśnie do śpiewania proste, ale w którym też będą piosenki, które mogą mieć albo refren, który nas wzruszy, który nas gdzieś zaprowadzi do środka, albo doda odwagi, albo jakiś przekaz inny. Ja się tak śmieję, bo obserwuję świat muzyki od wielu lat i dopiero teraz muzyka, którą ja piszę, wychodzi jak gdyby na szerokie wody. I tak mi się śmiać chciało, że jak gdyby ja zaczęłam to robić jeszcze zanim w ogóle ktokolwiek, no było mało nas, było mało artystów, którzy z tym wychodzili i niektórym się udało przebić na większą skalę. Ale ja mam taką wewnętrzną satysfakcję, że takie moje przekonanie, że taka muzyka jest potrzebna, muzyka, która ma przekaz, która towarzyszy nam w takiej naszej osobistej drodze, że taka muzyka jest potrzebna, bo ja takiej muzyki szukałam osobiście w jakimś tam momencie. I fajnie, że jest jej coraz więcej.
No i mówię, i fajnie też, że mówię, że jest taki moment, że ona ma też sens i ma jak gdyby szansę, żeby gdzieś więcej ludzi do niej dotarło, bo po prostu jest większa świadomość tego, że chcemy już inaczej słuchać muzyki, że gdzieś jesteśmy już zmęczeni kolejnym dramatem w poezji, która ciągle nawiązuje do ofiary, która ciągle nawiązuje do złamanych serc, do niespełnionej miłości. To są takie tematy, które się ciągną i oczywiście, że jako twórca też zostałam jak gdyby tymi tematami poruszona, bo one dotyczą każdej z nas, tak? Każda z nas w jakimś momencie jest emocjonalnie wybita na wysoki poziom, a potem może spaść, może ją porzucić chłopak, kochanek, mąż i tak dalej, i tak dalej. Te piosenki gdzieś tam w tym głównym nurcie piosenek o miłości, nazwijmy to, mają swoją przestrzeń, ale jest coś takiego, że tutaj chodzi o coś więcej, nie? Że tutaj chodzi o ten moment transformacji, chodzi o ten moment wybaczenia sobie, drugiej osobie i wyjścia na wyższy poziom. I gdzieś mam wrażenie, że mi się udaje, niezależnie jaką tematykę podejmę, rzeczywiście nawiązać do tej nadziei, nawiązać do tego, że może być coś piękniejszego, że jest jakieś nieznane, że jest jakaś droga, jest jakieś prowadzenie, że nawet jeżeli jest trochę pod górkę, to jest okej. Więc tak w skrócie, ale nie w skrócie, bo widzisz, zadałaś jedno proste pytanie, a ja już tutaj mówię długo, długo, długo. Takim płynnym, widzisz, nurtem, to sobie tak płynie, takie moje refleksje trochę skaczące z różnych miejsc, ale mam nadzieję, że jako słuchacze gdzieś czujecie, o co w tym wszystkim chodzi, że pewnych rzeczy się nie da opisać w jednym zdaniu, Mhm. bo droga jest kręta i Tak, spiralna. Miejmy nadzieję, że do góry. tak. Powiem ci, że tyle wątków tutaj zahaczyłaś, że ja nawet nie wiem, czego mam się złapać, ale myślę, że jedną z takich rzeczy, o których powiedziałaś i miałam takie aha, to był ten temat akupunktury i tego wewnętrznego krytyka, bo e, rzeczywiście, zobacz, jakie to jest niesamowite, że te szpileczki, o których mówiłaś, że one albo mogą nas pokonać i o Boże, jak to boli i tutaj zostać w tym, albo tak naprawdę, co robi akupunktura? Ona nas stymuluje. Ona Mhm. stymuluje energetycznie. Miałam takie wow, więc miałam moment aha w trakcie tego, o czym Mhm. mówiłaś. I tak naprawdę zobacz, jak to często bywa, że my bardzo uciekamy od tych szpileczek. My bardzo nie chcemy być w pokłóci, w tym, że tak powiem, New Age'u uczymy się walczyć z tym naszym wewnętrznym krytykiem, wychodzić ponad jakieś tam stany, być w wiecznej szczęśliwości, wiecznie w przestrzeni serca, nie być na niskich wibracjach i tak dalej. A zobacz, jak tak naprawdę to jest nam potrzebne do tego rzeczywiście wybicia się i do tej rzeczywistej transformacji, o której powiedziałaś. No, wiesz co, to jest też ciekawy temat, który poruszyłaś, bo powiedzmy taka new age'owska w pewnym sensie to tak jak sprzedano nam, wielu z nas, historię, że gdzieś będzie kochanek na białym rumaku, który nas wyrwie, porwie i zaprowadzi do nieba. I w pewnym sensie my nic nie musimy robić, tylko będziemy tak niesieni przez tego rumaka i przez tego rycerza. I wiemy, że to jest utopia i że to jest jak gdyby to nie o to chodzi. I wydaje mi się, że w tej takiej new age'owskiej naiwności gdzieś żeśmy w tą naiwność poszli też, że też to nasze wyższe ja, jak taki rycerz na białym rumaku, tak nas wyciągnie i tak nas zaniesie i już będzie wszystko pięknie tak do końca. A prawda jest taka, że przez ból bardzo dużo się uczymy. Tam jest ewolucja i to jest coś, czego wielu ludzi na świecie nie chce przyjąć,
a równocześnie bardzo cierpi. I jak gdyby to jest ten taki paradoks, jak to jest? Przecież nie chcemy cierpieć, a cierpimy, a nie chcąc się spotkać z tym cierpieniem, cierpimy jeszcze bardziej, zabierając sobie szansę do tego, żeby wyjść poza to. E, I rzeczywiście te szpileczki, które nas kłują, one nas będą kłuły tak długo, aż nie zobaczymy, że one są tylko iluzją, że to są nasze rzeczy, które nam po prostu wskazują kierunek. I, I często tam, gdzie najbardziej boli, tam jest największa transformacja, tak? Czyli ja zawsze obserwuję ludzi, którzy przechodzą przez różnego rodzaju osobiste kryzysy. I jak to się dzieje, że niektórzy wychodzą po tych kryzysach nowonarodzeni, zmotywowani, są w stanie swoim przykładem pociągnąć innych, zainspirować do zmiany innych, jak gdyby pokazać, że można inaczej, że można być tak nisko, a potem można naprawdę jak gdyby pokonać samego siebie i swoje własne lęki. A z drugiej strony wiemy, że często kryzysy dla niektórych to jest kolejny gwóźdź do trumny, tak? I teraz po której stronie chcemy być? I tutaj chyba jest ten moment takiej świadomej decyzji. Czy stanę się ofiarą, czy stanę się zwycięzcą? I jak gdyby nie ma gwarancji, że będzie happy end gdziekolwiek. Niemniej jednak ta droga, żeby przyjrzeć się tym mechanizmom, które są za ofiarą, wydaje mi się, to jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywna droga, która może przynieść nieprawdopodobne przełomy w życiu. I ja tak sobie moje piosenki przychodzą do mnie często w sytuacjach kryzysowych. To też jest, i wiele artystów powie to samo. I mam jeszcze taką jedną jak gdyby moją teorię, którą potem pamiętam, że gdzieś jechałam samochodem i słuchałam wywiadu Vana Morrisona, który mówił moją historię. Ja mówię, jak? Przecież jak? On mówi moją historię, to moja historia jest, a on mówi to samo. No bo to właśnie jest takie uniwersalne, że przychodzi do nas i ta moja historia, jak gdyby moja historyjka o tym, jak przychodzi do nas jakiś twórczy impuls, to jest często, przychodzi do nas jakiś pomysł i to może być dla jednych piosenka, dla innych obraz, dla innych jak założyć firmę. I jeżeli się nie zatrzymamy w tym momencie, nie zapiszemy, nie utrwalimy, to ten pomysł pójdzie sobie do kogoś innego. Po prostu. Czyli jak gdyby te pomysły przychodzą uniwersalnie, tylko że my je złapiemy lub nie. I ja to tak nazywam, jakbym łapała motyle. Motyl przylatuje w postaci piosenki i ja go tak sobie na chwilę przytrzymuję w siatce, przyglądam mu się, opisuję go, coś tutaj powstanie. I pozwalam mu lecieć dalej. Niech poleci sobie dalej, niech jeszcze kogoś innego zainspiruje tym, co przyszło. Ale ja już mam tą moją cząstkę, to, co do mnie przyszło, zostało utrwalone. I się czasami śmieję, że piosenki przychodzą albo jak jedę samochodem, gdzie na przykład kiedyś to by było, musiałam się zatrzymać samochodem, no tak, musiałam się zatrzymać na parkingu, wyjąć notes i zapisać. Teraz może jest o tyle łatwiej, że już często nastawiam sobie telefon na record, czyli na nagranie i po prostu jak coś przyjdzie, to naciskam guzik nagranie i już jak gdyby to sobie idzie, nagrywając wiadomość dla samej siebie. Czasami w nocy, czasami po jakichś trudnych refleksjach przychodzi jak gdyby w formie ukojenia, w formie pocieszenia, czyli gdyby sama moja własna piosenka przychodzi uleczyć mnie. I to jest taki moment, który jest dla mnie bardzo ważny, bo zadawałam sobie przez wiele lat pytanie, po co ja mam to robić? Przecież nie zrobię tego na wielką skalę, nie wiem jak, mieszkam na wsi, mam 3 dzieci, nie mam specjalnie wielkich środków, kontaktów, nie wiem jak to robić, żeby gdzieś tą muzykę moją usłyszał świat.
a mimo to gdzieś jest ten impuls do tworzenia. I odpowiedź, że przede wszystkim to, co do nas przychodzi, jest dla nas, Mhm. jest lekarstwem dla nas, czyli to, co piszemy w nasz, nie wiem, w dzienniku na przykład porannym, czy czymś takim, czy w porannych stronach, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, tak? Tych nazw na to jest cała masa. To jest coś, co przychodzi do nas i ma uzdrawiać nas. A potem, co z tym dalej zrobimy, czy jeszcze pójdzie to i uzdrowi kolejne 5 koleżanek, czy kolejne 20 klientek, czy pójdzie to na większą skalę, to nie ma znaczenia, nie? I z takiej perspektywy, jak mi się udało, jak gdyby zmienić jak gdyby kierunek moich własnych oczekiwań, to zaczęła płynąć w tym wszystkim taki strumień ukojenia, utulenia, ukochania, w delikatności, w takiej czułości dla samego siebie. I śmieję się, bo ja potrafię też być bardzo, że tak powiem, dynamiczna. I na scenie, jak miałam zespół, to tam się działo, tak? Tam była dynamika, tam była energia i ona zawsze będzie w tym, co ja robię, ale jest taki element ciepła i ukojenia, które pozwala nam jak gdyby rozpuścić te mury tych wszystkich naszych wewnętrznych krytyków, tych wszystkich głosów wewnętrznych, które nam mówią, że po co, że na co, że bez sensu. I gdzieś uspokajają, ukajają i potem można wyjść, jakakolwiek energia i intencja i wychodzi do świata. Czy to będzie coś z przytupem, czy to będzie coś, które nas bardzo, że tak powiem, spowoduje, że będziemy coraz bardziej delikatni. Em, Więc mam takie poczucie, że to, co do nas przychodzi przede wszystkim, żeby uleczyć nas samych. Tak, to jest, powiem ci, fantastyczne, o czym mówisz, bo ja się też o tym przekonałam w takim trudnym momencie, kiedy właśnie powstała moja samoczułość, czyli całkowity zwrot wszystkich działań do wewnątrz, bo ja byłam taką kobietą, która zawsze była dla innych. Ja właśnie chciałam ratować wszystkich i tak dalej. I zobacz, jak to jest niesamowite, kiedy my też chcemy dzielić się tymi swoimi darami, tak jak w przypadku ciebie są to piosenki z innymi. Natomiast w momencie, kiedy my chcemy pomagać innym, a nie pomożemy sobie w tym wszystkim, to jest puste, tak? To nie ma tego takiego wewnętrznego jakby nasmarowania, bym powiedziała, że to jest takie z takiej pozycji pustki, z działania właśnie z braku, z deficytu, a nie z tej pełni. Czyli to, co mówisz, jest niesamowite, że i dla mnie też to było wielkie odkrycie, chociażby nagrywanie takich wywiadów, czy nagrywanie rolek, czy pisanie postów, kiedy ja odkryłam, o Boże, przecież ja to piszę dla siebie, ja to nagrywam dla siebie. I przede wszystkim to jest dla mnie, tak? I w momencie, kiedy ja jestem też w stanie to przyjąć, a nie być z pozycji, o, bo ja teraz tutaj taka będę wspaniała i będę tutaj ludzi ratować, prawda? Jakby nie czerpiąc z tego sama, z tej mojej twórczości w dużym, jakby w twórczości Mhm. jako tworzeniu, jako działaniu, jakimkolwiek, prawda? Bo to może być, nie wiem, posprzątanie. Ym, I, y, I dopiero wtedy miałam takie, aha, to o to chodzi. To chodzi o to, żeby uhonorować najpierw siebie, żeby siebie niejako w tym pięknym em, zapachu tego swojego Mhm. kwiatu, najpierw ja się, że tak powiem, nim obsmarowuję, a dopiero później daję go innym, tak? I już wtedy, ponieważ ja jestem pełna, to mi nie zależy na tym,
czy to trafi do 1, do 5, czy do 1 000 000 osób. Tak, bo ja to robię Mhm. już z serca, z pełni, a nie na zasadzie, że Tak, i ja jest to wypycham. czyste. Tak, Mhm. i nie to, że to ja wypycham z siebie, że dobrze, to ja tutaj stworzyłam i niech to idzie i niech to, prawda, ściągnie powiedzmy jak największą ilość ludzi. Mhm. Znaczy, to jest taka uniwersalna prawda, do której wszyscy musimy w pewnym sensie dojść, że w momencie, kiedy pokochamy siebie, jesteśmy dużo więcej możemy zaoferować światu. I jak odwrócimy to gdzieś będzie zawsze, tak jak mówiłaś, zawsze będzie to poczucie braku. Mhm. I wtedy będzie też poczucie mniejszej wartości siebie, że nie jestem taka dobra, że widocznie tutaj różnego rodzaju rany się mogą pootwierać i nam pokazać. I ja się absolutnie z Tobą zgadzam, bo taka przyszła do mnie pieśń, nie jest ona jeszcze nagrana, ale będzie nagrana. Podzieliłam się nią na festiwalu Ecstatic Dance Poland, czyli Ecstatic Dance Polska pod Warszawą w tym roku. A piosenkę śpiewam od jakiegoś czasu, od tego czasu, kiedy ona do mnie przyszła. Jaka taka moja osobista mantra. I pamiętam, jak ona tak do mnie przyszło, to takie było wow, że co to w ogóle, co ja sobie myślę, nie? Że co ja tutaj będę teraz, nie wiem, święta albo jakaś inna, że co, przecież ja niegodna tego, albo jakaś, albo nawiedzona, tak? Wszystkie te etykietki przychodzą, wszystkie, nie? E, a równocześnie takie przekonanie, ale to jest Twoja prawda, to jest Twoja prawda na ten moment. Ja nie mówię, że te nasze prawdy nie ewoluują, się nie zmieniają. I pieśń jest taka, to było, ja ją zaśpiewam, bo to będzie wtedy najbardziej efektowne i przekażę jak gdyby całą tą energię tej pieśni. Nazywa się, jakbym ją zatytułowała, nie wiem jaki ona ma tytuł, szczerze powiedziawszy. Może to być jako tytuł, jako modlitwa, może być jako pierwsza linia piosenki, która jest Uczyń mnie instrumentem miłości. I ona w ten sposób jest. Uczyń mnie instrumentem miłości. Mm, uczyń mnie instrumentem miłości. Uczyń mnie instrumentem miłości. Uczyń mnie instrumentem miłości i przekształć wszystko to, co jest niekochane, aby było kochane na nowo i przekształć to, co jest niekochane, aby było kochane na nowo. Piękne. Aż się wzruszyłam. No, mi ciarki przychodzą po ciele, jak to śpiewam. No. I to jest znak. To są takie momenty, pamiętam, taka była świetna, jeszcze pewnie jest, nauczycielka powrotu do siebie i twórczości, Australika, już nie pamiętam jak ona ma na imię, ale gdzieś tam w 2012 gdzieś na nią trafiłam i pamiętam, że miała taki fajny wpływ na mnie. I ona używała sztuki plastycznej, czyli ilustrowała swoje książki, swoje blogi. To był jak gdyby taki jej styl. I ten styl się przejawiał w czcionce, w różnych, w takiej osobistej marce, ta jej twórczość i to, czego uczyła. I ona mówiła coś takiego, do niej przychodzi obraz, albo rysunek, albo kolor, albo cokolwiek innego. I ona jest pierwszym wielbicielem tego, co przyszło. I jeżeli my nie będziemy poruszeni przez to, co do nas przychodzi, nie poruszy nas to, nie wzruszy nas to, nie dotknie nas to,
to, no to właśnie jest pozbawione czegoś, tak? I wydaje mi się, że w obecnych czasach, gdzie w pewnym sensie ja mam osobistą taką niezgodę na sprzedawanie wszystkiego, wszystko jest na sprzedaż, ale równocześnie jest ten moment, no tak, ale z czegoś trzeba żyć. I tutaj jest ten konflikt wewnętrzny między tym, że jak to połączyć. To jest ten taki moment, że jeżeli my same będziemy kochać to, co robimy, to jak gdyby nadajemy tej naszej pracy takiego energetycznego impetu, który przyciągnie do nas ludzi, których ma przyciągnąć, w takim zaufaniu. I przyciągnie do nas środki, które są nam potrzebne, w zaufaniu. Ja się śmieję, że czasami środki, które do mnie przychodzą z zupełnie innych źródeł niż ja bym myślała, że przyjdą. Czyli tam, gdzie wkładam najwięcej pracy, tam wcale nie ma środków. Ale środki nadal przychodzą. I mówisz, jak to w ogóle jest? I mówię, ale jest okej, bo na końcu rachunki są popłacone, a ja jestem w stanie na dany moment poświęcić się pasji czy czemuś, co być może krótkoterminowo nie przynosi jakichś wielkich zysków, ale długoterminowo przynosi coraz więcej kontaktów, satysfakcji, wzruszenia, miłości, takiego coraz większej wrażliwości na świat. Ja inaczej rozmawiam z ludźmi. Ja mam czasami takie poczucie, że niezależnie jakiej narodowości ktoś jest, jakim językiem się porozumiewa, a powiedzmy ja się na co dzień porozumiewam 2 językami, ale mówię 3, i właściwie to nie chodzi o język, tylko chodzi o język serca, że on wykracza dużo bardziej. I pewnego rodzaju wibracja, jak zaczynamy rozmawiać z kimś, to ta druga osoba, jak to usłyszy, to nagle nas słyszy, nas widzi, nas czuje. I powstaje zupełnie nowa jakość. To już nie są słowa, to już nie są komunikaty, to nie jest dzielenie się faktami, tylko to jest takie pełne, tak? To jest taka pełna wymiana na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, bycia. E, I to jest, ja powiem szczerze, że to jest to, co ja doświadczam coraz bardziej. To nie są ilości ludzi, tylko jakość. Jakość ludzi, która gdzieś się pojawia w moim polu. I jest ich coraz więcej. Nie? I jak gdyby czasami mam wrażenie, że w ogóle świat się tak pięknie zmienia na coraz lepszy, Mhm. no bo przecież ja w moim świecie mam coraz więcej fantastycznych ludzi. I jest to z jednej strony subiektywne, ale z drugiej strony już wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. Jest nasze wewnętrzne, każdy z nas tworzy jak gdyby nasze własne poczucie szczęścia i, i to, co wpuszczamy, to w pewnym sensie i to, kim się otaczamy, jakim środowisku się otaczamy, to bardzo potrafi pozytywnie wpłynąć na jakość naszego życia. A właściwie o to chodzi na końcu. Nie chodzi o ilość lajków, ani o jakieś wielkie docieranie do milionów, chociaż gdzieś jakaś część nas ma poczucie, że potencjał jest, że Mhm. właściwie jakby się znalazły odpowiednie warunki, to ja mogę wyjść na scenę i zauroczyć 10 osób, 100 osób albo 100 tysięcy. Mam do tego zaufanie, ale potem jest o to chodzi, w czym, jak gdyby, co jest tutaj ważne. Ważny jest ten moment właściwie bycia prawdziwym i bycia autentycznym, niezależnie od ilości ludzi. Mhm. I to jest takie piękne, a równocześnie gdzieś właśnie często właśnie to nas zatrzymuje, żeby robić coś bardzo od serca, bo jest, a kto mnie przyjmie, a kto mnie zaakceptuje, a jeszcze nie daj Boże, najbliżsi okaże się, że im się nie podoba to, co robimy, że gdzieś nas odrzucą. Em, Tymczasem czasami trzeba pozwolić im odejść. Dokładnie. I siebie, i to, co powiedziałaś, siebie też jakby w tym przyjąć. I przede Mhm. wszystkim
Bo ja też zauważyłam i też nawiążę do tego, co powiedziałaś chwilę temu już, co gdzieś też mnie zatrzymało, na temat tego, żeby się zachwycać najpierw swoim dziełem. Ja, tak jak ci powiedziałam przed nagraniem, ja skończyłam liceum plastyczne. I dla mnie wtedy, na tamten moment, ja byłam swoim największym krytykiem. Ja nigdy nie lubiłam tego, co ja robię. W sensie mnie się to nie podobało, dlatego ja też po tym liceum kompletnie to zarzuciłam. I dopiero w momencie, kiedy gdzieś się znowu zbliżyłam do siebie, kiedy zaczęłam medytować, kiedy zaczęłam rozwój duchowy, osobisty, e, wtedy dopiero przyszło gdzieś tam z powrotem ta twórczość, bo ja w ogóle kompletnie się od tego odcięłam. I teraz powiem ci, kiedy ja robię rzeczy, cokolwiek by to było, tak, to ja jestem zachwycona. I ja mam takie, wiesz, skończę coś robić i mam takie, i tak to podziwiam i mam takie, i już, i wystarczy, tak? Bo mnie to zachwyca. Ja nie robię tego dla kogoś, ja nie robię tego dla właśnie poklasku czyjegoś, czy opinii kogoś, tak jak to było kiedyś w liceum, gdzie my po prostu musieliśmy, że tak powiem, zapieprzać po prostu taśmowo, robić jakieś malarskie, rysunkowe rzeczy i tak dalej, e, żeby po prostu zdać, tak? Żeby kogoś zadowolić, zobacz, a nie siebie. I tak naprawdę w momencie, kiedy teraz ja już potrafię przyjąć to, to daje mi taką moc, że mnie nie obchodzi, że ktoś mnie skrytykuje. Dla mnie Mm. najważniejsze jest to, że ja czuję, ja jestem w tym ugruntowana, ja wiem, że to ma wartość dla mnie. A to, czy ktoś to doceni, czy nie, to już jest sprawa tego drugiego człowieka. I to jest Mm. też takie magiczne. Jest magiczne i równocześnie jak gdyby zdajemy sobie sprawę, że w tym, że robimy coś od serca, wzrasta nasza jakość. Ta jakość zaczyna się robić coraz piękniejsza. Em, Ja na przykład obserwując i słuchając na przykład jakichś swoich nagrań, i potrafiłam być bardzo krytyczna. Na przykład najgorzej to było tak 2 lata po nagraniu, posłuchać tego, mówię, o Jezu. A potem po jakimś czasie wracam i mówię, no przecież czemu ja tam się przyczepiłam, tak? Ja wiem, czemu się przyczepiłam, bo to tam jest, wiem w którym miejscu, ale czasami nawet słucham piosenki i nawet nie słyszę tego miejsca, które było taką, jak gdyby tą taką porażką, że jak ja mogłam wypuścić coś takiego, przecież tam coś słychać. Co słychać, tak? To jest jak gdyby jakiś detal, jakiś w ogóle coś, co w ogóle nie ma znaczenia. To jest ten krytyk, który ciągle chce mi powiedzieć, że jestem niedoskonała. A prawda jest taka, że im bardziej zaczynamy robić to, co robimy, co kochamy robić, stajemy się w tym mistrzami. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.